Witam cię serdecznie. Dzisiaj pokażę ci, jak zrobić swoje pierwsze 100 milionów, nie wychodząc z miasta, a raczej z bezpiecznych stref, bo między miastami to będziemy jeździć i to raczej sporo. I raczej cię nie zaskoczy, jeśli powiem ci, że chodzi tutaj o crafting, ale crafting z dozą troszeczkę myślenia, troszkę obliczania. Raczej to jest bardzo prosta rzecz, aczkolwiek warto o tym troszkę powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest wzór Albionowa, który wymyśliłem na potrzebę tego filmu, a prezentuje się on dokładnie w ten sposób. No. Ale jak go sprawdzić w praktyce? To jest tak naprawdę najważniejsza rzecz. Przykładowo, chcemy sobie skraftować Rift Glaive'a. Klikamy, sprawdzamy, jakie surowce są do tego potrzebne. Widzimy, że jest to 12 desek plus 20 stali, więc co robimy? Sprawdzamy cenę. Cena wynosi 97 tysięcy, czyli 97 tysięcy mnożymy razy 12, bo tyle jest desek. Do tego bierzemy 20 sztabek, mnożymy razy 96 tysięcy i te dwie ceny do siebie dodajemy. Później odejmujemy od tego zwrot craftu, bo przy każdej stacji crafterskiej, przy każdym crafcie masz zwrot. Przykładowo, w mieście wynosi to 20%. Jeśli masz bonus do activities, o których zaraz powiem, wynosi to 30 lub 40%. A jeśli craftujesz w hideoutie, bonus masz jeszcze większy. Przykładowo, jeśli craftujesz w naszym hideoutie, który jest udostępniony nam przez Smurfing Monkeys, dzięki chłopaki, zwrot wynosi 42% i to bez fokusu. A jak dodasz do tego fokus, to ile wynosi zwrot? Oczywiście zwrotowi nie podlega artefakt. Artefakt się zużyje niestety zawsze. Ale no dobra, masz ogarnięty ten wzór Albionowa, to co dalej? Pójdziesz sobie do losowego miasta i sobie to pokraftujesz? No, nie zrobisz tak. Pierwsze co musisz zrobić, to odpalasz sobie mapkę, pyk pyk, klikasz sobie na przykładowo for Sterling, zjeżdżasz sobie w dół i patrzysz, do czego tu jest buff. Hammer, Spear, Holy Staff, Plate Helmet, Glove Armor, a back to akurat jest Activities, to co innego, no ale mamy Speara. Czyli bonus do zwrotu Spearów mamy w forcie. Tak sprawdzasz każde miasto, zanim wybierzesz sobie item, który będziesz craftował. Ale nie z tego człowiek żyje, bo craftowanie w mieście nie jest tak opłacalne, chyba że klikniesz sobie na zakładkę Activities, w których codziennie masz Daily Production Bonuses. Przykładowo dzisiaj jest do sakiew, które warto zwozić na Black Market, ale to materiał na inny film. I Plate Helmetów, tylko jest jeden mały problem. Za każdym razem, jak mamy w Activities bonus do jakiegoś itemu, to przez następne 3-4 dni cena tego itema jest po prostu niska, no bo każdy się rzuca, żeby to skraftować, więc albo sprzedajesz to w tym samym dniu, w którym to skraftowałeś, albo czekasz 3-4 dni i dopiero to wystawiasz. Chyba że zależy ci na czasie, bo tak czy siak to będzie opłacalne, tylko po prostu jak sprzedajesz w tych dniach, to będziesz troszkę mniej na tym zarabiał, a nie w tym, że... No ale dobra, czy do craftu potrzebujesz tylko materiałów i artefaktu? No właśnie nie do końca. Bo jak podjedziesz sobie do marketu, wpiszesz Kraken Salad, wybierzesz tier przykładowo szóstkowy, to zobaczysz, że jest jedzenie, które zwiększa ci co? Increases crafting speed by 74% and crafting quality by 149. Na 2 minutki, czyli w sumie idealnie na czas, przez który to sobie przekraftujesz. Do tego, czy warto brać dzienniki? No, jeśli kraftujesz itemy 4 tieru, to ja bym sobie tym nie zawracał głowy, ale jeśli kraftujesz itemy 5.1, 5.2, 5.3 i w górę, no to wtedy już bym te dzienniki rzeczywiście kupował, bo przebitka na piątkowych dziennikach już rzeczywiście jest sensowna, a na czwórkowych to są takie kwoty, że serio sobie tym nie zawracaj głowy. A dodatkowo zanotuj sobie, że często w Breslin itemy, które są w mecie mistowej, sprzedają się w większej ilości sztuk i po wyższej cenie. No ale dobra, jeśli chcesz robić realne pieniądze, a nie jakieś 100 milionów w tydzień, tak jak zrobiłem tydzień temu, no w sensie przez ostatnie 7 dni, ale już się przerzuciłem na craftowanie w hideoutie. To przykładowo, masz mapy. To przykładowo, masz mapy na Black Zone, które mają różne quality. Przykładowo, tutaj masz quality 6, tutaj masz quality również 6, kurwa. Tu masz quality 5, jak podejdziemy troszkę dalej, masz quality 3, ale co to tak naprawdę znaczy? Te quality odnosi się do tego, jaki masz zwrot surowców w hideoutie. Przykładowo, jak nasza gildia Rolex craftuje sobie w hideoutie quality 5, to tego zwrotu mamy 42%, czyli bez fokusu, tak naprawdę bez premki. Jeśli craftujesz, zwraca ci się 42% materiałów, które włożyłeś w ten item. Więc tak naprawdę cokolwiek byś nie craftował, wychodzisz na plus. Ja tu też pewnie podrzucę jakieś klipy, w których, no nie wiem, inwestuję z 10 milionów, a wyciągam 15-16, czy tam 30 milionów, a wyciągam 50. Więc generalnie, jeśli nie masz gildii, lub jeśli twoja gildia gra tak zwaną tragedię, to możesz pomyśleć na tym, żeby albo zmienić gildię, albo rentować tereny gildii, które mają takie hideouty i się do nich zgłosić, pogadać i udostępnić sobie taki hideout pod craft, nie? No ja myślę, że to dobra opcja. A, tylko warto dodać, każda mapa ma swój inny craft. Przykładowo, na Slowku to jest mapa Deadfordowa. To się odnosi do tego, co mówiłem na początku, że każde miasto ma inny bonus. I przykładowo, tutaj mamy Fire Staffy, Leather Armory, Cloth Armory i Nature Staffy.
Także wszystko zależy, co będziesz craftował, zależy od tego, na jakim zonie masz ten hideout. Choć w gildii mieliśmy kwiatka, który na mapie Tedfordowej zaczął craftować Judy Armory, których tutaj nie ma. Oczywiście nie będę mówił, kto to był. Vice. Ale nie róbcie tak. To jest bardzo ważne, żeby tak nie robić, bo będziecie w ten sposób tracić, a nie zarabiać. I szczerze nie wiem, co mam więcej powiedzieć. To jest temat bardzo prosty. Tu po prostu dodajesz dwie surki, lewą i prawą, po czym odejmujesz zwrot. I tyle. To naprawdę jest takie proste. Crafting nie jest zbalansowany, to po prostu zarabiasz kurwa silver. No ewentualnie możesz, wiadomo, craftować w mieście i później przejechać sobie, przykładowo, z takiego Lymhurst do Carleonu, do Black Marketu, który znajduje się tutaj i sprzedać te itemy drożej. Oczywiście mowa o itemach 6.0, 5.0, 4.0 czy tam 5.1 i tak dalej, nie artefaktowych. Bo one się tutaj sprzedają najlepiej, jak nie jedynie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. No zapomniałem. Ale oczywiście czymś te surowce na Black Zone musisz przewozić i tak naprawdę co tutaj wybrać? Albo bierzesz dzika frakcyjnego, jeśli cię na niego stać, albo dzika piątkowego, to już taka biedna wersja, ale najlepszy jest Galant. Boże, jakie dobre przewozy są na tym Galancie. Zresztą pokażę wam parę klipków, w których tak mi on dupsko uratował. No ale jak latasz między miastami na safe zone, to w sumie co ci to zmienia, na jakim moncie latasz, po prostu masz tam kurwa dotrzeć, co raczej nie jest trudne, bo na yellow zone raczej wiele ludzi nie gankuje, chyba że to są Benji, ale to już... no. Ej, naprawdę ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja nie wiem, co zrobić, żeby ten film trwał dłużej. Serio, crafting jest kurwa naprawdę prosty. O, mogę ci podać jedną fajną taktykę, z której korzystam. Przykładowo, są itemy, które sprzedają się w małej ilości sztuk, ale z ogromną przebitką. Przykładowo niektóre 4 itemy sprzedają się o 500 000 drożej niż je skraftowałeś. No, ale sztuk się sprzedaje mało, więc co tak naprawdę robisz? Możesz jakby pójść moją ścieżką. Czyli przykładowo, kraftujesz w jeden dzień itemy, które schodzą bardzo wolno i wystawiasz je po wszystkich marketach, tam rozjeżdżasz się po Lymie, po Tedford, wszędzie. A w drugi dzień oraz trzeci kraftujesz itemy, które się sprzedają szybko. Jakieś, nie wiem, Stalker jackety, Hellion jackety, czy tam jakieś szaty, zbroje, buty, hełmy. One się sprzedają szybciutko. Choć zależy jaki, ale raczej te meta itemy się sprzedają szybko. Więc jeśli masz 2 dni, w którym lód ci się upewnia szybko, ale nie zarabiasz z niego już bardzo dużo, a jeden dzień, w którym itemy upewniają ci się długo, to dosyć fajnie się to wyrównuje, bo jednak masz cały czas przepływ silvera i co jakiś czas masz fajne piki tego silvera, sprzedając te itemy przykładowo 4-4, które mają dużą przebitkę. Dobra, i teraz to już serio nie mam wam nic do powiedzenia, bo już wszystko, co jest najważniejsze powiedziałem, chyba że macie pytania, to zostawcie je w komentarzu, a tak w międzyczasie to możesz sobie wpaść na mojego Twitcha, w którym streamujemy codziennie o godzinie 16, to około 20-21. Także co, dzięki za oglądanie, do następnego, siema. Ty, ale skipsety mają, zobacz. Zobacz. To oni dostają agro od bossa. Ty, ba. Czekaj. Wy HP nie macie, chłopaki, wy HP nie macie. Co się stało? Dawaj, ty już dawaj, masz HP? Dobra, jest okej. Dawaj tego fine. shipera, bo nam dotnie Majka. Dobra. O kurwa, szczury. O fuck, wszyscy są w szczursetach. Dobra, Czekaj, jest potem fajnie, wbiję. jest fajnie chłopaki, jest super. Tylko Majka, no Majka nam dotną już, nie? Majka nam dotną akurat. Dobra. Mam nadzieję, że kogoś zabierzemy ze sobą. To jest wszystko, czego wymagam, żebyśmy kogoś zabrali ze sobą. A O zabierzemy? kurwa, ile ich tutaj jest. Podpiął mnie. Nie. Kurwa. Co tu się odpierdala najlepszego? Co tu się odpierdala? Moby mi zabrał! Ej, kurwa! Solówę ze szczurem zrobiłem, ale się nie ogarnął, że mowy go podpinają. O kurwa, jest to mnie cały